witajcie na moim kanale. Miło Was tu widzieć. Tak jak prosiłam Was wcześniej o moje pytania, to teraz nadszedł czas, żebym mogła na nie Wam odpowiedzieć. Zaczynamy nasz Q&A, a jeszcze z takich informacji z góry przepraszam za mój głos dzisiaj. To nie przez stres, ale mój kochany syn sprzedał mi choróbsko. Tak bardzo mnie kocha, że obdarował mnie katarem. Nie przejmujcie się, Eliasz już dochodzi do siebie. Ja prawdopodobnie dopiero zaczynam, ale biorę tabletki, więc mam nadzieję, momencik i będzie po sprawie. Dobrze. Zaczynamy bardziej od pytań personalnych. Mam na imię Martyna, mam 36 lat i od ponad roku mieszkam w Korei Południowej razem z moim mężem oraz 3-letnim synkiem Eliaszem. Pochodzę z Mostów. Mosty znajdują się niedaleko Gdyni. Jest to moim zdaniem malownicze miejsce, położone bardzo blisko morza. Nie wiem, czy możecie kojarzyć na przykład Rewę i rewski cypel. Kiedyś łączył on Półwysep Helski razem z Rewą. Nie wiem, czy kojarzycie marsz śledzia, w którym maszeruje się właśnie z cyplu rewskiego do Półwysypu Helskiego. Mój mąż ma 33 lata i poznaliśmy się przez internet. Mój mąż studiował w Finlandii i przyjechał do mnie do Gdańska. Na ten temat dużo więcej i bardziej szczegółowo wypowiedziałam się w moim filmiku, jak poznałam mojego męża Koreańczyka, i link dostaniecie w którymś z tych rogów powyżej. Z Wami szczera, to powiem Wam, że po prostu wszystko. Od samej czubki głowy po koniuszki palców, tak naprawdę jak mojego męża zobaczyłam, to coś do niego poczułam, a bardziej się przekonałam, kiedy zaczęliśmy rozmawiać i po prostu nam rozmowa płynęła gładko i przyjemnie, a po zakończonym spotkaniu ponownie chcieliśmy się spotkać. Czyli chcieliśmy, aby nasza znajomość kontynuowała się w kolejnym czasie. My z mężem poznaliśmy się w październiku 2019 roku i tak naprawdę od tamtego czasu można powiedzieć, że jesteśmy razem. Tak naprawdę nasza znajomość bardzo szybko przebiegła, dlatego kiedy tak naprawdę zaczęliśmy ze sobą chodzić, czy będziesz ze mną, albo czy chcesz być ze mną, nie padło. Po prostu naturalnie przeszliśmy z znajomości do związku. Nie było tej takiej granicy odcinającej znajomość, koleżeństwo, taką przyjaźń, a związek. Dlatego jest ciężko mi znaleźć ten moment tak naprawdę, od kiedy tak naprawdę byliśmy ze sobą. Zdecydowaliśmy się na ślub. Było to na przełomie, myślę, kwietnia, maja. Jak dobrze pamiętam, chyba bym musiała przejrzeć zdjęcia, bo niedługo potem zaczęliśmy szukać obrączki ślubnej. I tak naprawdę bardzo szybko to nam przebiegło, bo już w czerwcu, pod koniec czerwca byliśmy po ślubie. Nie, prosta odpowiedź. Już dyskutowałam na ten temat z moim mężem. Sporo razy o tym myśleliśmy i zdecydowaliśmy się, że w tym momencie nasza sytuacja finansowa nam nie pozwala na drugie dziecko, a po drugie, po przemyśleniu, mój wiek, czyli 36 lat, nie odpowiada mi jako osobie. To jest moja prywatna opinia, moje prywatne przemyślenia na dzieci, na kolejne dziecko. Nie wiemy.
razem z mężem. Na ten moment jest nam ciężko powiedzieć, czy chcielibyśmy tutaj zamieszkać na stałe, tak przysłowiowo zestarzeć się. Myślę, że mieszkamy tutaj za krótko, żeby postanowić to na 100%. Jak na razie myślę, że jesteśmy tak przekonani w 70–80%. Wszystko to zależy, jak będzie nam się żyło tutaj przez najbliższe lata i jak potoczy się na pewno historia naszego dziecka i jego edukacji. Oczywiście, że się stresujemy, dlatego nie mogę Wam odpowiedzieć na 100%, czy chcemy zostać w Korei na stałe i przysłowiowo tutaj się zestarzeć. Oczywiście strasznie się obawiamy edukacji i nawet myśleliśmy, żeby wysłać go do szkoły międzynarodowej. Niestety taka szkoła w Korei bardzo dużo kosztuje. Jest to kosztowne przedsięwzięcie. Tak, mój syn urodził się w Polsce. Urodził się 8 sierpnia 2020 roku, a my przeprowadziliśmy się do Korei w lutym 2022 roku, czyli nasz syn już tak naprawdę miał prawie 2 lata, jak myśmy przeprowadzili się do Korei. Jeżeli chodzi o pytania na temat języka i ogólnie w jakich językach rozmawiamy, zrobiłam dla Was osobny filmik. Podeślę Wam oczywiście także w jednym z tych górnych rogów. A pokrótce rozmawiamy w domu w 3 językach. Ja mówię po polsku do Eliasza, mój mąż mówi po koreańsku do Eliasza, a ja między mną i moim mężem rozmawiamy po koreańsku. My z rodziną Chrisa często nie mamy okazji się spotkać, a to dlatego, że w tym momencie mieszkamy troszeczkę daleko od siebie, to jest około 4 godziny jazdy samochodem, więc nie mamy możliwości za często jeżdżenia do rodziny mojego męża. Na pewno nasz dom zawsze jest otwarty dla rodziny i kiedy będą chcieli, zawsze mogą nas odwiedzić. My planujemy na pewno przyjeżdżać do rodziny Chrisa, jak będziemy mieli tylko okazję i mój mąż będzie miał trochę wolnego, aby pojechać do Iksan, to jest miejscowość rodzinna mojego męża. Jeżeli chodzi o mój kontakt, to tak naprawdę były to miłe stosunki między synową a teściową. Przez to, że jednak mój koreański nadal nie jest dobrym koreańskim i popełniam mnóstwo błędów oraz wstydzę się mówić po koreańsku. Moim tłumaczem zawsze był Chris i w taki właśnie sposób się komunikowaliśmy. Jeśli chodzi o reakcję mojej teściowej na polską synową, nie rozmawiałam dużo w tym temacie z moim mężem, ale z tego, co się orientuję, to oczywiście była lekko zszokowana, ale odebrała to ze spokojem i tak naprawdę zadowoleniem, że jej syn poznał kobietę, w której się zakochał i postanowił z nią wziąć ślub. My stosunek do zwierząt mamy taki, że je po prostu kochamy. Mamy u siebie już kota, nazywa się Choroni i nie widzicie go za często, dlatego że jest to już starszy kotek. Wcześniej nie mieszkał z 3-osobową rodziną taką jak nasza, czyli z małym dzieckiem, dlatego za często się u nas nie pokazuje na filmikach, ponieważ jednak wychodzi, kiedy Eliasza nie ma w domu. No niestety ciężko, jako że to już jest kotek, który ma swoje lata, ciężko mu się przyzwyczaić do nowych warunków mieszkalnych, ale i tak uważam, że już jest lepiej niż było na początku, zaczął mnie na pewno akceptować, ale niestety oprócz Choroni nie planujemy więcej zwierząt. To dlatego, że wynajmujemy mieszkanie i raczej może być to problematyczne. Wynajmujący nie akceptują zwierząt,
plus my jesteśmy rodziną jednak międzynarodową i ja na pewno na dłuższy czas będę wyjeżdżała. Mój mąż spędza w pracy sporo czasu swojego dnia i myślę, że chociażbyśmy chcieli mieć więcej zwierząt, niestety jest to za duża odpowiedzialność. Nie mówię nie, ale na ten moment jednak nie będziemy myśleli o kolejnych zwierzętach w naszym mieszkaniu. O znajomość z innymi Polakami mieszkającymi w Korei, to znam sporo dziewczyn, z którymi utrzymuję kontakt. Na pewno internetowo z 2 dziewczynami. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli to oglądacie. Widziałam się na żywo. A jeżeli chodzi o Koreańczyków, miałam sposobność zaznajomić się z jedną mamą, którą poznałam na placu zabaw. Niestety nam się znajomość urwała po naszej przeprowadzce. Nie preferuję żadnej kuchni tak naprawdę. Gotuję wszystko to, co tak naprawdę gotowałam w Polsce i trochę więcej. Lubię kuchnię włoską, polską i azjatycką. I właśnie takie kuchnie możecie znaleźć u mnie na stole. Często z kuchni europejskiej, włoskiej, często na pewno są lasagne, carbonara, którą uwielbiamy razem z mężem, bolognese. Jeżeli chodzi o kuchnię azjatycką, to oczywiście kuchnia koreańska u nas króluje, czyli dania typu takgalbi, bulgogi, myeongguk jako zupa. I do tego wszystko od czasu do czasu wchodzi kuchnia polska, czyli klasycznie żeberka w sosie własnym, pierogi na święta, bo jednak lepienie zajmuje trochę czasu. Rosół myślę, że mogę powoli powiedzieć, że raz w tygodniu musi wejść na nasz stół. Plus pytanie o desery. Powiem Wam szczerze, że nie mam preferencji deserów. Ogólnie nie jadam dużo słodkiego, dlatego jak idę do koreańskiej piekarni, to się za każdym razem łapię się za włosy. Czemu ta bagietka czosnkowa musi być polana lukrem? No niestety. Jeżeli miałabym wybierać z deserów, to lubię na pewno lody. A jeżeli chodzi o ciasta i pieczenie, to na pewno spotkacie u mnie ciasto bananowe. Jeżeli ma się domu fana bananów, to ciasto, chlebek bananowy jest częstym gościem. Do tego lubię bardzo carrot cake i mam w planie upiec w końcu chałkę z dużą ilością kruszonki. Taki jest plan. I jak widzieliście w poprzednim vlogu, także upiekłam pączki. Więc jeżeli jest jakaś okazja, to lubię upiec, ale fanem słodkości nie jestem. A jeżeli mówimy o daniu, którego nie lubię, to jest to zupa gulasz budae-jjigae. Mam nadzieję, że poprawnie to wymówiłam. A tak naprawdę chodzi tutaj o jeden składnik, który znajduje się w tej zupie, a jest to szynka konserwowa, czyli spam, której tak naprawdę ja nie cierpię i każde danie, gdzie znajduje się właśnie ta szynka konserwowa, ja po prostu nie tykam. Nie wiem, nie smakuje mi i chyba nie posmakuje mi. Starałam się kiedyś ją zjeść, spróbować, posmakować, ale niestety nie są to moje smaki. Ja w Korei, jeżeli chodzi o ubrania, nie mam dużego problemu, dlatego że ja mam 1,52 m, więc wszystko tak naprawdę jest dla mnie w idealnej długości. Nie mam problemu w znalezieniu spodni, bluzek czy bluz. Naprawdę wszystko jest dla mnie w odpowiedniej
długości. Jedynym problemem, który mi się zdarza w wyborze ubrań, to tak naprawdę to, że mogę się w coś nie zmieścić. Po ciąży przybrało mi się troszkę kilogramów, dlatego jest ciężej znaleźć coś dopasowanego na przykład w udach. Ja niestety mam bardzo rozbudowane uda, w pasie już jestem troszkę szczuplejsza, został mi brzuszek ciążowy, więc tutaj mam większy problem niż na przykład na długość. Na długość nawet szybciej mi znaleźć rzeczy tutaj niż na przykład w Polsce, gdzie wszystko jednak było dla mnie za długie. Pytaliście także oczywiście o znajomość z Wiolą z Pierogi z Kimchi oraz Agnieszką z Pyra w Korei. Dziewczyn nie znam osobiście, ale miałam okazję nieraz porozmawiania z nimi na Instagramie. Oczywiście z zaciekawieniem przyglądają mi się dzieci, na przykład wołają do mnie Łeguksaram albo Miguksaram, czyli obcokrajowiec i Amerykanin. Oczywiście często staram się z nimi rozmawiać, informować ich, że jestem Polką, że pochodzę z zagranicy. Jest to jakby taka sposobność na rozpoczęcie konwersacji i oczywiście szkolenia mojego koreańskiego. I właśnie w tym temacie jest kolejne pytanie. Ostatnio przez tą przeprowadzkę miałam trochę przerwy w nauce koreańskiego, ale od tego tygodnia ponownie wracam. Także zapisuję się na kurs koreańskiego, na który będę uczęszczać już od przyszłego miesiąca. Ale także na ten temat chciałabym zrobić osobny filmik, w którym opowiem Wam, jak uczę się koreańskiego, jakich materiałów używam, na który Was oczywiście już niedługo zaproszę. Tak naprawdę dużo się nic nie zmieniło od przyjazdu do Korei. Z Eliaszem także mamy tą samą rutynę, tutaj w Korei także, więc jedyne co się tak naprawdę zmieniło to, że założyłam właśnie kanał, który zajmuje mi trochę czasu, więc wtedy, kiedy mój mąż jest w pracy, Eliasz w żłobku, to co codziennie robię, czyli porannej kawki, pielęgnacji, sprzątania, także zajmuję się moim kanałem na YouTubie. Pracowałam jako asystentka head designera. Przedtem pracowałam także w modzie, w kawiarniach oraz miałam pracę w silver screenie i multikinie. Jeżeli są tutaj osoby, które pamiętają czasy silver screena, to serdecznie Was pozdrawiam. A jeżeli chodzi o plany pracy w Korei, tak, oczywiście mam takie plany. Jeżeli oglądaliście filmik Moje plany na ten rok 2023, to był tutaj zawarty temat pracy. Tylko w Korei, jeżeli nie zna się języka, jest ciężko dostać pracę. Dlatego na pewno w tej połowie roku skupiam się na nauce koreańskiego, a po pół roku będę starała się znaleźć pracę, jeśli mój koreański mi na to pozwoli. Jeżeli chodzi o pracę, czy mam jakieś marzenia? Powiem szczerze, że nie. Myślę, że na początek starałabym się pracować na przykład na pół etatu, na przykład w kawiarni. Zrobiłam na pewno filmiki moje plusy i minusy życia w Korei, które Wam podlinkuję w jednym z tych rogów, które wyjaśniają mniej więcej co mnie tak naprawdę się podoba, a co mi się nie podoba w Korei, więc zapraszam do zajrzenia.
A jeżeli miałabym powiedzieć, co mnie najbardziej zaskoczyło, to tak naprawdę mogłabym odpowiedzieć, że cała Korea mnie zaskoczyła. Nie, że miałam jakieś wyobrażenia na temat Korei, ale ogólnie cały kraj był silnym, intensywnym wrażeniem. Każdy dzień był dla mnie zaskakujący, każda rzecz była nowa i interesująca. I przez to, że każdy dzień był dla mnie zaskakujący, każda rzecz była dla mnie nowa, to po przyjeździe do Korei tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że zaskoczyła mnie cała Korea. Ogólnie życie w Korei było dla mnie bardzo zaskakujące. Chyba to każda osoba, która mieszka za granicą i tego jej najbardziej brakuje, to myślę, że chyba rodziny. Rodziny, która pozostała właśnie w innym kraju, z którą nie możemy się widywać na co dzień. Rodziny, przyjaciół. Brakuje mi na pewno tego życia, które wiodłam tam. Oczywiście tutaj zaczęłam tworzyć nową historię, ale zawsze będzie mi brakowało mojej rodziny i tego, że nie mogę się z nimi na co dzień spotkać, porozmawiać twarzą w twarz. No chyba to jest taki najcięższy topik, no chyba to jest właśnie ten najcięższy temat i najcięższa rzecz do przetrawienia mieszkając za granicą. Oczywiście są tutaj takie rzeczy jak brakuje mi pora, brakuje mi takich produktów typowo polskich, ale oczywiście to jest nic w porównaniu z uczuciem czasami tej samotności i braku bliskich osób, które zostały w innym kraju. No i oczywiście przy ostatnim pytaniu, co mi padło? Bateria. Musiałam szybko ją naładować. Na szczęście technologia poszła tak szybko, że raz, dwa, trzy i już jest naładowany. A ja w międzyczasie sobie zrobiłam kawę. Może zacznę od początku. Koreą zainteresowałam się poprzez dramy. Obejrzałam Gong i potem po tej dramie poleciało, a normalnością, jak już jesteśmy zainteresowani jakimiś filmami, serialami, to chciałam mocniej zagłębiać się w kulturę, w obyczaje Koreańczyków. Coraz mniej Korea stawała się miejscem, w którym chciałam żyć, a zaczęła być miejscem, do którego chciałam podróżować. Niestety Korea nadal jest miejscem zamkniętym dla obcokrajowców, bez kierunkowego wykształcenia. Niestety Korea raczej nadal jest krajem zamkniętym dla obcokrajowców, jeżeli chodzi o pracę oraz o życie. Aby dostać wizę, trzeba mieć wykształcenie kierunkowe, gdzie tak naprawdę pracodawca, firma zaprasza Ciebie i dzięki temu masz możliwość otrzymania wizy, plus także można starać się o wizę dla modeli, a ja niestety z moim wzrostem i z moją urodą raczej nie wpisuję się w kanon, niestety nie wpisuję się w kanon pożądany w Korei na modelkę. Oczywiście jest możliwość zamieszkania w Korei, na przykład na wizie studenckiej do uczenia języka koreańskiego, ale nie wiem właśnie, czy słyszeliście, ceny takich kursów naprawdę są wysokie i raczej nie myślałam o takich kursach, ponieważ moje finanse na to mi nie pozwalały. Dlatego im bardziej myślałam o zamieszkaniu w Korei, tym bardziej i
Dlatego bardziej zaczęłam myśleć o Korei jako planie podróżniczym, a nie planie na życie. Do tej decyzji, aby przeprowadzić się do Korei, tak naprawdę przekonało nas samo życie. Poznałam mojego męża, urodził się nasz syn Eliasz i tak naprawdę wtedy zaczęłam intensywnie myśleć, czy nie będzie nam lepiej w Korei. A to dlatego, że mój mąż był oficerem na statku i ja tak naprawdę nie wyobrażałam sobie życia jako żona marynarza. Jeszcze to było za czasów korony, gdzie mój mąż potrafił być na statku 6 miesięcy. Dla mnie to był bardzo ciężki okres i nie wyobrażałam sobie na dłuższą metę życia w taki sposób. Przy okazji, jak mój mąż pływał, oczywiście starał się o wizę w Polsce, dzięki której mógłby zacząć pracę w Polsce, ale niestety życie nam podłożyło parę kłód pod nogi w formie urzędów i czekania na tą wizę. Czekaliśmy prawie rok, a w międzyczasie postanowiliśmy, że jednak wyprowadzimy się do Korei. Było to około 6 miesięcy przed samą przeprowadzką, jak dobrze pamiętam, 6-4 miesiące przed samą przeprowadzką, coś około tego. Kupiliśmy bilety, ja starałam się o wizę, przy okazji zdałam test na TOPIK, a samą wizę dostałam w 2 tygodnie. Dzięki temu po miesiącu od otrzymania wizy spakowaliśmy się i wyruszyliśmy do Korei jako rozpoczęcie nowego etapu w naszym życiu. Otwarte do powrotu albo do zamieszkania w jakimś innym miejscu. Tym pytaniem kończę to Q&A. Dziękuję, że byliście razem ze mną, dotrwaliście do końca. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, polajkowania filmiku, komentowania i co? Do usłyszenia do następnego filmiku. Dziękuję, bye!